Ten odcinek jest przeznaczony dla osób o mocnych nerwach. Opowiemy w nim o ludobójstwie, które miało miejsce w Kambodży w latach 1975-79. Odwiedzimy więzienie Tuol Sleng oraz pola śmierci Chongek. Kręcenie tego odcinka było dla nas wyjątkowo trudne, ale każdy powinien wiedzieć, co tutaj się wydarzyło. Szacuje się, że ludobójstwo, które tutaj miało miejsce w całej Kambodży, to było największe ludobójstwo na świecie. Zabierzemy Was dzisiaj na wycieczkę do szkoły średniej, które niestety zostało przemienione na więzienie S21, które nosiło nazwę Tuol Sleng. Oznacza to w języku khmerskim wzgórze strzępionych drzew. To miejsce było siedzibą przesłuchań oraz tortur czerwonych Khmerów dawnego reżimu państwa, które nazywało się Kampucza. Przez to, że wygrali wojnę domową z Kambodżą od 1975 do 1979 sprawowali władzę właśnie na tych terenach. 4 miesiące po dojściu do władzy Czerwonych Khmerów zaczęli przekształcać właśnie to liceum w więzienie, montując kraty w oknach, między innymi przystosowując wszystko do tego, żeby więźniowie nie uciekali. Montowali też druty pod napięciem. Te sale za nami właśnie służyły do tortur i przesłuchań. Za czasów panowania Czerwonych Khmerów ludzie byli zobowiązani do noszenia ciemnych ubrań, głównie czarnych, co miało symbolizować taką rewolucję. Wszyscy wyglądali bardzo podobnie. Kobiety nawet miały krótkie włosy, bo tak też było zarządzane. Za nami jest miejsce, którego dzieci używały w trakcie lekcji tak naprawdę do wspinania się na linię, a rząd zrobił sobie z tego narzędzie tortur tak naprawdę. No tutaj macie wszystkich liderów demokratycznej Kambodży. Pol Pota. Zmienili nazwę na Kambodżę dopiero po wyjściu wietnamskiej armii w 1989 roku, żeby odwrócić uwagę, po prostu zmienić trochę bieg historii, żeby ludziom się nie kojarzyła ta nazwa Kambodża z tym, co się tutaj działo. Zmienili nazwę, żeby tak jakby zacząć trochę od nowa. Więźniowie byli wyłapywani na terenie całego kraju. Główne z przyczyn politycznych byli to też także byli żołnierze Czerwonych Khmerów lub ludzie, którzy też tu pracowali. Byli posądzani o lenistwo czy o jakieś różnego rodzaju zdradzieckie czynności wobec partii oraz ewentualne możliwe zagrożenia wobec rewolucji. I jeżeli chodzi o więźniów, to też więźniami byli czołowi przywódcy partii komunistycznych, ale tylko dlatego, że przywódcą Czerwonych Khmerów, czyli Pol Potowi, mogliby się narazić, mówiąc i wypowiadając się przeciwko niemu. Więc ich zamykał, a ich rodziny i przyjaciele, tak naprawdę ich rodziny głównie, byli wywożeni na pola śmierci, na późniejszą śmierć. Rząd Kambodży został obalony tak naprawdę przez Zjednoczone Siły Kambodżańsko-Wietnamskie. Wietnam tutaj bardzo im pomógł w obaleniu tego rządu, jak się dowiedział o tym, co tutaj się działo w tym czasie, i nastąpiło to w 1979 roku. Od 1980 roku to miejsce jest dostępne jako muzeum do zwiedzenia. Większych drutów kolczastych to nie widziałem, to mam metr średnicy. Kurde, nie wiem czy to widzicie, jak to postrzegacie, ale jest gościu, dosłownie tam, który przetrwał to. Słuchajcie, on to przetrwał, to piekło tutaj, które jest, a teraz siedzi sobie i można z nim sobie zrobić zdjęcie. To jest dla mnie niebywałe w ogóle, jak on trzeba mieć silną psychę, żeby tutaj wrócić. Ale co o tym w ogóle uważacie? Bo jak dla mnie, to jest dosyć dziwne. Wręcz Dla mnie taka mocna komercha, już trochę za daleko jadąca. masakryczne, co? No. W sensie, nie wiem, czy on się zgodził, czy mam słono płacone, ale jeżeli tutaj pewnie przeżył to jedno wszystko... i drugie, ale mimo wszystko, no. Ja rozumiem opowiadać o tym, ale siedzieć i robić zdjęcia i pozować jako ocalały, bo ogólnie znaleziono chyba 12 ocalałych tutaj w tym obozie i każdy wyróżniał się jakąś tam właściwością, cechą przydatną dla Pol Pota. Mianowicie był jeden artysta, na przykład, który malował jego obrazy. Musieli mieć jakiś fach w Jakieś ręku, taki specjalne oryginalny zdolności, bardzo. które mogłyby się przydać. Informacją, którą przeczytałem tutaj, mnie bardzo zaskoczyła.
jest to, że doba zaczyna się od 4:30. Nie chodzi o to, że bardzo wcześnie, ale więźniowie byli przeszukiwani pod kątem znalezienia pewnych niebezpiecznych przedmiotów. Ale nie chodziło o przedmioty niebezpieczne dla pozostałych więźniów bądź strażników. Chodziło o przedmioty, które umożliwiałyby popełnienie samobójstwa. Miejsca, w których też mieszkali, byli przykuwani łańcuchami. Boże, jakie to miejsce jest straszne pod tym względem, jeżeli sobie wyobrazimy, co tutaj się działo. Trochę jak taki Auschwitz, no. Ale bardzo mało ludzi w ogóle wie o tym w Polsce, dlatego mam nadzieję, że się o tym dowiedzą, co tutaj się działo. Bo u nas się niestety nie uczy tej historii. Wiadome jest to, że oczywiście mieli bardzo małe racje żywnościowe, ale jeszcze gorszą rzeczą jest to, że picie wody bez pozwolenia skutkowało ciężkim biczowaniem i pobiciem. Kolejne cele na wyższym piętrze, tym razem zbudowane z drewna. Takie izolatki. Więźniów tutaj przetrzymywali przez średnio 2-3 miesiące. Jeśli ktoś był ważniejszy, no to kilka miesięcy dłużej. Kończyło się to zazwyczaj torturami, przesłuchaniami, które prowadziły do tego, że każdy więzień się przyznawał do oskarżeń, które mu zarzucali, a później był wysyłany na te pola śmierci, gdzie byli po prostu zabijani, więc to miejsce tutaj. Oni też umierali oczywiście podczas tych tortur, ale większość jednak była zabijana gdzie indziej, tutaj po prostu byli przesłuchiwani. Zabijanie przez reżim nie było wskazane, ponieważ potrzebowali ich zeznań, które później mogli zostać zabici. Jeżeli chodzi o tortury, no to mieli bardzo, bardzo wymyślne tortury i bardzo bolesne, od elektrowstrząsów, po wyrywanie paznokci, podcięcia, jakieś duszenie plastikowymi butelkami, czy plastikowymi torbami. No, nie jest to w żadnym stopniu łatwe do zwiedzania, ale myślę, że warte. Bo tutaj była masa historii się wydarzyła, której myślę, że wielu ludzi powinno wiedzieć. Typowe zeznanie zajmowało około 1000 słów i więźniowie przeplatali wtedy jakieś swoje wydarzenia z życia z wymyślonymi rzeczami. Głównie były to zeznania typu, że ktoś pracował dla CIA, KGB lub dla Wietnamczyków. Z tym to się głównie wiązało. Zeznanie jednego z ludzi tutaj przetrzymywanych kończyło się zdaniem, że nie jest istotą ludzką, tylko zwierzęciem, także oni mówili tutaj, zmuszali ich do mówienia wszystkiego. Zobaczcie, były numerowane wszystkie koje, powiedzmy, oni spali na podłodze, na posadzkach i mieli przytwierdzone. W tym więzieniu było zatrudnionych ponad 1720 osób. Generalnie dzieliły się na kilka działów. Największym działem, największą jednostką była jednostka ochrony, która dzieliła się na 3 części. Pierwsza to była jednostka polityczna, druga to była jednostka gorąca, a trzecia to była jednostka przeżuwająca. Jednostka ta polityczna, ta znana jako zimna jednostka, nie miała możliwości bić więźniów ani torturować. To już, jeżeli nie mogli wydostać zeznań, to oddawali to do gorącej jednostki, która już mogła robić okrutne rzeczy. A jednostka przeżuwająca, czyli trzecia, z kolei zajmowała się najcięższymi przypadkami. Już zmierzamy do końca tutaj przejścia po tym więzieniu i co jest ciekawe, jak zostało ono otworzone w 1980 do zwiedzania jako muzeum, to zatrudnili tutaj kilka osób, które do końca sobie też nie radziły ze wszystkim, bo ten reżim celował w zjednanie społeczeństwa do jednego poziomu, tak naprawdę zrównanie. Czyli zabijano głównie inżynierów, nauczycieli, doktorów, zamykano szkoły, szpitale. Wszyscy mieli być równi, czyli bez żadnej edukacji i żeby pracowali głównie na roli, na jakichś farmach i tak dalej. Więc kiedy to zostało otwarte, kiedy ten reżim upadł, to oni nie mieli tutaj kogo w ogóle zatrudnić, bo nie było żadnych wyedukowanych praktycznie osób, które mogłyby się zająć tym miejscem w taki sposób, jaki trzeba było. Za mną jest tablica zasad obowiązujących tutaj w tym więzieniu. Oczywiście te zasady dotyczyły więźniów, ale też nie do końca, zaraz o tym powiem. Mianowicie mieli 9 takich przykazań, jak mają postępować w obozie. Pierwsze z nich na przykład to było: musisz odpowiadać dokładnie na moje pytania, nie przewracaj ich, nie próbuj ukrywać faktów, nie bądź ignorantem i jesteś głupkiem, który chciał udaremnić rewolucję. Mniej więcej tak brzmiały ich zasady, ale też
niechlubne uznanie zasługuje 9. punkt, który mówi, że jeżeli nie będziesz przestrzegać tych zasad, to czeka Cię biczowanie albo wstrząsy elektryczne, czyli za niestosowne zachowanie 10 biczów albo 5 porażeń prądem. Ale nie tylko więźniowie mieli tutaj obowiązujące reguły, również strażnicy, ci oczywiście niskiego szczebla. Oni nie mogli robić sobie drzemek, nie mogli opierać się o ściany, nie mogli siedzieć. Co jest jeszcze interesujące w tym wszystkim, to to, że strażnicy, którzy tutaj byli, również często byli więźniami w tym miejscu. Za jakieś duże przewinienia po prostu zostali wpychani do tych cel, a następnie zabijani. Kierujemy się teraz w stronę pól śmierci. Uznaliśmy, że ta historia powinna być pokazana jak największej ilości osób w ramach przestrogi dla przyszłych pokoleń i pokazaniu cierpienia ludzi, którzy stracili tutaj życie. Na wstępie dostajecie takie audiobook. W pewnym sensie audiobook. Audio guide. Jesteśmy w miejscu, które kiedyś było tylko sadem i cmentarzem chińskim, ale po dojściu do władzy Czerwonych Khmerów w 1975 roku to miejsce zostało przerobione na masowy grób. Jeden z 300, około 300 w całym kraju. Zginęło tutaj, szacuje się, że 17 000 osób. To jest chyba jeden z największych masowych grobów w całym kraju, jeśli o to chodzi. Szacuje się, że ludobójstwo, które tutaj miało miejsce w całej Kambodży, to było największe ludobójstwo na świecie, biorąc pod uwagę liczbę osób, procent osób, które tutaj zginęły w stosunku do ludności całego kraju. To jest też dosyć ciekawe, że świat o tym dowiedział się tak późno, kiedy tutaj działy się tak straszne rzeczy. W całej tej masakrze w Kampuczy, bo wtedy tak się nazywała Kambodża, ówczesna Kampucza, dowodzona przez Pol Pota, zginęło ponad 3 miliony ludzi. Jesteśmy w miejscu, gdzie właśnie nazywane są polami śmierci, czyli miejscu, gdzie ludzie zachorowywali się na śmierć, zostali zabijani, bardzo brutalnie zabijani. Tutaj był znak, który pokazywał, że przyjeżdżały ciężarówki, z reguły na początku około 3 miesięcy, a później codziennie przywozą od 30 do 40 ludzi w środku i oni praktycznie byli automatycznie tego samego dnia pozbawiani życia. Obiecywano im, że będą wywożeni do nowego domu, że znajdą tutaj nowy dom. Wiadomo, nie znaleźli. Znaleźli już poza tym światem. Ale jeszcze ważne jest to, kim byli ci ludzie. Mianowicie ludzie, którzy tu byli przywożeni, byli nikim innym jak zwykłymi obywatelami. W większości kryteria selekcji nie były aż tak znaczące. Mianowicie ktokolwiek, kto umiał posługiwać się obcym językiem, kto był jakikolwiek inteligencją narodową, kto nawet miał okulary albo miał gładkie ręce. Niestety został zabierany do tych miejsc. Ogólnie ten, kto wyglądał na mądrzejszego Niestety i ten, właśnie. który był jakkolwiek wyedukowany. Trafiał tutaj i ginął. Niestety Pol Pot chciał stworzyć państwo pozbawione jakiejkolwiek inteligencji. Wierzył w naród pracowniczy, do swoich działań przymuszał ludzi, którzy mieli mniejszy kontakt z tym, co się dzieje na świecie, w kraju, którzy wierzyli w jego intencje oraz zamiary. Skąd się wzięła nazwa Czerwonych Khmerów? A mianowicie stąd, że rdzenna populacja Kambodży, jej ludność nazywa się Khmerowie, a czerwoni, no to wiadomo, był symbol komunizmu, którzy chcieli zawładnąć państwem po wygranej wojnie domowej, a tak zwanej rewolucji oraz wszystkich ich przeciwników tej rewolucji oraz tych, którzy mogli w jakikolwiek sposób zagrozić interesom państwa i Pol Pota, trzeba było eksterminować. W tym miejscu znajdowały się liczne budynki, które wcześniej zostały zniszczone. Teraz na ich miejscu stoją tablice opisujące, do czego każdy z nich służył. Ciekawostką jest to, że
żeby zapobiec temu, żeby ludzie się nie dowiedzieli, że tutaj to miejsce w ogóle jest tak wykorzystywane. W nocy grała głośna muzyka, świeciły się światła i ciała tych zmarłych osób były polewane chemikaliami bardzo silnymi, żeby po pierwsze nie było czuć tego rozkładającego się ciała, plus jeśli ktoś jakimś cudem przeżył, no to został dobijany tymi chemikaliami. Teraz przyszliśmy do miejsca, gdzie odkryto największy masowy grób, 450 ofiar. A tutaj zaraz obok jest tablica opisująca, w jaki sposób byli ci ludzie zabijani, bo to nie były po prostu strzelaniny, bo naboje były bardzo drogie, więc używano wszystkiego, co tak naprawdę znaleźli pod ręką. Maczety, kilofy, łańcuchy, jakieś pałki, cokolwiek, co tylko znaleźli. Młotyki i różnego rodzaju też sztaby. To, co tak naprawdę ludzie pracujący na roli mieli pod ręką. Mówiliśmy już trochę o ideologii Pol Pota, czyli zrównaniu wszystkich do jednego poziomu. Co to tak naprawdę oznaczało? Pol Pot uważał ludzi biednych, czyli biednych rolników, takich chłopów, za ludzi, do których powinno się dążyć, czyli całe społeczeństwo powinno wyglądać tak samo. To znaczyło to, że kiedy doszli do władzy, Phnom Penh zostało całkowicie wyludnione. Wygonili wszystkich ludzi do pracy na roli. Między innymi właśnie w takich sadach chcieli podnieść produkcję ryżu o bardzo wysoki procent, co oczywiście nie miało racji bytu, ponieważ większość tych osób, które zostały wygnane na wieś, oni w ogóle nie wiedzieli, co robią. Zostali zmuszeni do pracy przez często 12 godzin w ciągu dnia non-stop, często też i w nocy, bez praktycznie żadnego jedzenia, co też powodowało dużą ilość zachorowań i śmierci. I też nie wpływało jakkolwiek na większą produkcję na przykład właśnie tego ryżu, ponieważ ci ludzie nie mieli żadnego wykształcenia w tym polu. No ten plan niestety się w żaden sposób nie powiódł. Można było przypuszczać, że po obaleniu rządu Czerwonych Khmerów w 1979 zostaną oni osądzeni i odpowiedzą za wszystkie te działania, te zbrodnie, które tutaj popełnili. Niestety tak się nie stało, ponieważ w latach 80. dalej działali, po prostu przenieśli się na stronę tajską, ponieważ większość zachodniego świata, takiego jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i wiele innych, były tak mocno zaangażowane w zimną wojnę i walkę przeciwko komunizmowi, że dalej wspierały Czerwonych Khmerów, którzy mieli swoje tajne bazy w Tajlandii utworzone. I tak naprawdę Pol Pot, czyli główny winowajca tego wszystkiego, nigdy nie został oficjalnie skazany. Dożył ponad 70 chyba lat miał. Poślubił drugą żonę, miał dzieci, miał wnuki, żył sobie bardzo spokojnym życiem. Chcieli wrócić do władzy tutaj, że w latach 80. ponownie weszli do Kambodży. Tutaj wtedy miały miejsce wolne wybory demokratyczne i oni zgodzili się, jeśli ta partia demokratyczna wygra, to oni tam nie będą uczestniczyć w tym wszystkim, ale oczywiście tak się nie stało, także powiedzieli, że nie uznają wyborów i znowu zaczęły się tutaj walki. Tak naprawdę to wszystko ucichło dopiero pod koniec lat 90., a dopiero w XXI wieku, w 2007 roku zaczęły się oficjalne procesy międzynarodowe mające skazać głównych współpracowników Pol Pota. To chyba najbardziej smutne miejsce z całego tutaj ośrodka. Za mną jest drzewo, w którym zostały zabijane dzieci. Czerwoni Khmerzy trzymali je za nogi i roztrzaskali ich czaszki o to właśnie drzewo, a później wrzucali je do tego masowego grobu. Jest bardzo przykre. Nie wiem, czy byliście w Auschwitz, ale znowu mam takie samo uczucie, jak odwiedzałem Auschwitz, czyli wszystko mi podeszło do góry i praktycznie mam tak suche gardło, że... To drzewo było używane do wieszania głośnika takiego dużego, który właśnie puszczał tę muzykę, która zagłuszała krzyki tych ludzi, którzy byli tutaj zabijani. Za nami znajduje się monument, który został tutaj zbudowany ku czci ofiar, a w środku jest ponad 500 czaszek ułożonych w 17 poziomów. Jak się wchodzi, wszystkie są oznakowane mężczyzn i na kobiety, na to, jak zostały zabite. Ciężkie miejsce do zobaczenia, naprawdę warto je odwiedzić.
Trzeba Naprawdę. pamiętać historię, żeby się nie powtórzyła, a niestety ona lubi się powtarzać. Przepełnieni trudnymi emocjami opuszczamy Phnom Penh i kierujemy się w stronę największej atrakcji Kambodży, Angkor Wat.